Cześć kochani, słuchajcie, dzisiejszy film dedykuję przede wszystkim przyszłym mamom, ale też mamom karmiącym, zarówno tym, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę, jak i tym, które już karmią dłuższy czas. A dlaczego ten film właśnie będzie tak naprawdę o Was? Wiem, że jest jeszcze bardzo wiele pytań dotyczących zabiegów kosmetycznych, które możemy, a których nie powinniśmy wykonywać w okresie ciąży, jak i w okresie karmienia piersią. No ale też jest wiele pytań odnośnie kosmetyków, naszej pielęgnacji, czy jakichś składników powinniśmy nie używać i omijać szerokim łukiem, czy naszą pielęgnację powinniśmy zmieniać w okresie ciąży, czy podczas karmienia. Na te pytania właśnie odnajdziecie odpowiedzi w tym filmie, ale oczywiście zachęcam też wszystkich Was do słuchania. Może macie w swoim otoczeniu jakąś kobietę w ciąży bądź karmiącą, no i pokażecie jej ten film, także zachęcam. Zacznę w ogóle od tego, że sama jako kosmetolog muszę znać te wszystkie przeciwwskazania dotyczących zabiegów i nie ukrywam, że bardzo dużo tych przeciwwskazań właśnie było na temat ciąży i karmienia piersią do różnych zabiegów. Natomiast wiele też się zmienia, świadomość jest coraz większa i nie jest tak, że nie możemy nic dosłownie w tej ciąży czy podczas karmienia piersią wykonywać, tylko jest naprawdę całkiem już spora grupa zabiegów, które możemy wykonywać. Więc chciałam tu Was pocieszyć, że tak naprawdę nie musicie rezygnować ze wszystkiego. Oczywiście, zwłaszcza w ciąży jest bardzo duża rzeczywiście ilość zabiegów, z których będziecie musiały zrezygnować na ten czas. Natomiast jest też pewna grupa, z których będziecie mogły korzystać. Chciałabym też w tym filmie w ogóle oddzielić kobiety w ciąży od kobiet karmiących grubą kreską, z tego względu, że widzę, że bardzo często niektórzy wszystkich, właśnie całą tą grupę kobiet wrzucają do jednego worka, że tak powiem, a to nie jest jedno i to samo. Kobieta w ciąży to jest zupełnie inna sytuacja od kobiety karmiącej, a tym bardziej kobieta karmiąca, która dopiero zaczyna swoją przygodę, laktacja jeszcze jej się stabilizuje, to jest też zupełnie coś innego niż kobieta, która już karmi dłuższy czas. Laktację ma ustabilizowaną, karmi rok dłużej, dlatego nie możemy jakby też wykluczać tych kobiet z tych wszystkich zabiegów i z naszej branży beauty. Nie da się ukryć, że okres ciąży, ale również też, zwłaszcza świeżo po porodzie, jest to okres dużego szoku tak naprawdę dla organizmu. Wiele zmian tutaj zachodzi. Jeżeli chodzi o ciążę, to mamy wiele zmian tutaj endokrynologicznych, czyli hormonalnych, ale też metabolicznych, też immunologicznych, naczyniowych. Bardzo wiele też problemów skórnych może się pojawić, jak na przykład trądzik. Czasami cera potrafi zupełnie nas zaskoczyć. Jak mieliśmy problemy, to może nagle być gładka, natomiast może też pójść w drugą stronę i może wystąpić trądzik. Mogą powstać problemy na tle hormonalnym, jeżeli mówimy o problemach skórnych. Mogą też nas wystąpić rozszerzone naczynka, rozstępy, pogłębiony celulit, przebarwienia, ostuda w ciąży, to też jest popularny problem. Jest to często na tle genetycznym, ale słońce tutaj też nie pomaga. Także naprawdę jest bardzo wiele tych problemów skórnych. Dodatkowa suchość skóry, osłabione na przykład paznokcie, to są bardzo powszechne problemy, więc nic dziwnego, że te przyszłe mamy, czy również jak mamy te problemy po porodzie, chcą również zadbać o siebie, nie chcą zupełnie tak z siebie rezygnować, więc ja jak najbardziej to rozumiem. Sama będąc w ciąży 2 razy miałam kilka pytań, może nie odnośnie akurat kosmetyków czy zabiegów, ale jakichś innych i wiem, że te stanowiska nie są zawsze takie same. I w tych informacjach można się tak naprawdę pogubić, więc jeżeli chodzi o tą kwestię kosmetyczną, chciałabym tutaj właśnie pewne wątpliwości rozwiać. Czego tak naprawdę się boimy, jeżeli chodzi o kobiety w ciąży i kobiety karmiące odnośnie zabiegów kosmetycznych czy kosmetyków? Jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, no to rzecz jasna, boimy się tego, jak dany zabieg czy dany składnik, dany kosmetyk wpłynie na przyszłe dziecko. Dodatkowo skóra w ciąży, ale również i podczas karmienia, zwłaszcza jeśli się to wszystko jeszcze reguluje, bywa nieprzewidywalna i naprawdę jest bardziej narażona na wszelkiego rodzaju jakieś podrażnienia, reakcje alergiczne, jest bardziej wrażliwa na słońce, więc też nie możemy sobie na wszystko pozwolić tak jak wcześniej, z tego względu, że ta skóra właśnie może zareagować zupełnie inaczej, może być mocno podrażniona i tak naprawdę efekt zabiegu nie będzie taki, jaki byśmy oczekiwały. Właśnie dodatkowo, jeżeli chodzi o efekt zabiegu, no to też w niektórych zabiegach
przez hormony może ten efekt nie być taki, jaki miał być. Może nam to zaburzyć. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety karmiące, to oprócz tych właśnie takich reakcji skórnych, które też mogą być niepożądane, no to boimy się również tego, jak ewentualny jakiś stres wywołane jakimś zabiegiem, jakąś sytuacją może wpłynąć na laktację. Jak wiemy, to jest bardzo czułe i rzeczywiście jakiś taki silniejszy stres może spowodować zaburzenia laktacji, ale tego, czego przede wszystkim się boimy przy mamach karmiących odnośnie zabiegów kosmetycznych czy kosmetyków, no to jest oczywiście to, czy dany składnik przeniknie do naszego mleka i ewentualnie zaszkodzi naszemu dziecku. To jest taka podstawowa informacja. Tak naprawdę wiele składników przenika do mleka, ale wiele z nich nie jest szkodliwych i przechodzi w tak nieznacznej ilości, że nie jest to w żaden sposób szkodliwy dla dziecka. Większość kosmetyków jednak przy karmieniu jak najbardziej jest możliwa. To Wam od razu na wstępie powiem. No dobrze, a więc przyszłe mamy, zaczynając od Was tak naprawdę, czyli kobiety w ciąży. Jakich zabiegów przede wszystkim powinniście unikać, jak idziecie do salonu kosmetycznego, absolutnie na jaką ofertę nie spoglądać. To są na pewno wszelkie zabiegi z aparaturą, zwłaszcza zabiegi przy użyciu wszelakich prądów, ultradźwięków, fal radiowych, radiofrekwencja, jakieś zabiegi z polem magnetycznym. Dużo jest tych wszystkich zabiegów, więc dla przykładu na przykład zabiegi z prądem to może być jonoforeza, to może być galwanizacja, to może być elektrostymulacja czy elektroliza. Takich zabiegów absolutnie nie wykonujemy. Tak samo ultradźwięków. To może być nasz delikatny, tak by się mogło wydawać, peeling kawitacyjny. Również są to ultradźwięki. Sonoforeza również nie. Jakichś większych zabiegów to zabieg popularny Utera, też jest na zasadzie ultradźwięków. Fale radiowe, nieważne czy mono, czy dipolarne, czy trójpolarne, wszystkie są zakazane w ciąży. Nie mówiłam jeszcze o mezoterapii bezigłowej, radiofrekwencja. Te zabiegi absolutnie są zakazane. Dansonval też na zasadzie prądów. Także nie korzystamy z tych zabiegów, a to dlatego, że nie znamy wpływu na nasze przyszłe dziecko. Nie znamy wpływu tych sprzętów z tego względu, że badań na kobietach w ciąży się nie robi. Tak naprawdę nie robi się badań zarówno na kobietach w ciąży, jak i kobietach karmiących. No, byłoby to nieetyczne, krótko mówiąc. Mówię tu zarówno o właśnie zabiegach kosmetycznych, ale też o kosmetykach. Mamy bardzo mało takich badań odnośnie kobiet karmiących. Kobiet w ciąży tak naprawdę to tutaj opieramy się na jakichś spekulacjach, na jakiejś teorii, na jakichś badaniach na zwierzętach, czy badaniach in vitro, czyli tak zwanych badaniach w szkle, nie na żywym organizmie. Więc wszystko, co budzi jakąkolwiek wątpliwość, to od razu jest po prostu zakazane. Z tego względu, żeby po prostu nie narażać, wiadomo, naszego przyszłego dziecka, naszego zdrowia. Nie jest to po prostu warte i warto przeczekać te 9 miesięcy. Więc tak, przede wszystkim te zabiegi. Ale dodatkowo tego, czego nie powinniśmy również wykonać, to jest m.in. makijaż permanentny czy zabiegi z medycyny estetycznej, począwszy od mezoterapii igłowej, mikroigłowej, jakieś wypełniacze itd. Dużo tego jest dzisiaj na rynku i wiem, że jak ktoś używa tego regularnie, to później ciężko jest mu z tego zrezygnować. Natomiast na czas ciąży zdecydowanie rezygnujemy z tych zabiegów, a to dlatego, że może nawet nie chodzi o to, że mogłoby to zaszkodzić naszemu przyszłemu dziecku, ale w razie jakichkolwiek powikłań, a są to jednak zabiegi iniekcyjne, są to zabiegi, które są już bardziej takie inwazyjne, to tak naprawdę nie wiemy do końca, jak nasza skóra zareaguje. Po pierwsze, jesteśmy w ciąży, więc burza hormonalna, skóra może różnie reagować nawet na jakieś drobne kosmetyki, a co dopiero na tak poważny zabieg. Tak naprawdę zawsze jest ryzyko jakichkolwiek powikłań, nieważne do kogo pójdziecie. Zawsze jest takie ryzyko, ponieważ skóra jest żywym organem, jest nieprzewidywalna i nie ma co tutaj ryzykować, bo w razie jakiejś właśnie komplikacji, powikłań trzeba byłoby podać lek, no i wtedy nie jest to bez szkody dla naszego przyszłego dziecka, więc tutaj raczej nikt nie zaryzykuje nawet i nie wykona takiego zabiegu.
Ponadto powinniśmy zrezygnować również z zabiegów laseroterapii czy IPL-u, czyli terapia światłem, popularne fotoodmładzanie, z tego względu, że również tutaj nie znamy do końca, jak to może zadziałać na nasze przyszłe dziecko. Poza tym też podrażnienia po tym mogą być mocniejsze. Dodatkowo też ten efekt mógłby nie być taki, jakiego oczekujemy pod wpływem naszych hormonów. Co jeszcze? Powinniśmy na pewno unikać jakichś takich mocnych peelingów kwasowych w gabinecie, czyli ogólnie mówi się, że kwasy owocowe, jak kwas glikolowy, mlekowy, kwas migdałowy, to są kwasy, które są bezpieczne w ciąży, natomiast absolutnie nie zalecałabym ich do robienia w gabinecie na takich profesjonalnych, dużych stężeniach i niskim pH. To jest zbyt mocny zabieg, uważam, jak na kobietę w ciąży, która jednak ma tą burzę hormonów, ta skóra może różnie zareagować i znowu może nastąpić zbyt duże podrażnienie. Unikamy również tutaj kwasu salicylowego, to bezwzględnie, on bardzo mocno penetruje do naszej skóry, więc tutaj w ogóle tego też nie stosujemy. Dodatkowo, tak jak wspominałam też w moim filmie o retinoidach, czyli retinolu, retinalu, one również są zakazane w ciąży. One z kolei mogą działać teratogennie, czyli uszkadzająco na płód, więc zdecydowanie rezygnujemy, a też są to zabiegi, które możemy zastosować w gabinecie kosmetycznym, na przykład słynny zabieg Retix-C, więc z tego również na ten czas musimy zrezygnować. No i ponadto też różne zabiegi takie rozgrzewające, mocno tak oddziałujące właśnie na tkankę podskórną, też są zakazane jakieś bardzo mocne takie masaże, absolutnie żadne masaże w obrębie brzucha nie są tutaj wskazane. Sauna również nie jest wskazana w okresie ciąży, więc wszystko to, co wymaga takie mocne przekrwienie, również odpada. W ogóle jeżeli chodzi o masaże, no to tutaj najlepiej byłoby pójść do specjalisty, który konkretnie zajmuje się właśnie kobietami w ciąży i on tak naprawdę odpowiednio tą terapię pod Was dobierze. Dodatkowo też wiem, bo sama też chodziłam, mają specjalne takie łóżka właśnie na brzuszek, żeby nic tam nie uciskało, więc można byłoby wtedy się tym tematem zainteresować. Tym bardziej, że wiem, że problemy z lędźwiami, w ogóle z bólami kręgosłupa są powszechne w ciąży, zwłaszcza pod koniec, więc bardziej w tę stronę bym poszła, ale na pewno nie jakieś bardzo mocne, intensywne masaże czy masaże brzucha, no to tutaj jednak odpada. No dobrze, no to w takim razie co możemy wykonać? No bo na początku Wam powiedziałam, że są zabiegi, które możemy wykonywać w ciąży. Jak najbardziej tak. Pierwsza zasada, no to oczywiście konsultacja z naszym lekarzem, ginekologiem, naszym lekarzem, który nas prowadzi. Musimy wiedzieć, czy nasza ciąża nie jest zagrożona, czy wszystko jest tutaj w porządku, czy przebiega dobrze. Dodatkowo też omijamy pierwszy trymestr, to jest jednak najbardziej ryzykowny czas. Najwięcej poronień właśnie w tym okresie się zdarza, więc powinniśmy zrezygnować z wszelakich zabiegów właśnie w tym okresie. Ale potem, jak jest wszystko w porządku, no to zabiegi, z jakich możemy skorzystać i wiele już też wiem, że salonów ma to w swojej ofercie i je proponuje, to są na przykład zabiegi pielęgnacyjne, czyli po prostu kosmetyki, czyli po prostu zabiegi z kosmetyki białej. To są zabiegi pielęgnacyjne, odżywcze, dotleniające, zabiegi, które mają wzmocnić tą Waszą pielęgnację codzienną. Dodatkowo jest to też świetny relaks, ponieważ często one są złożone również z masażu twarzy, z masażu dłoni, więc myślę, że dla przyszłej mamy taki relaks się dodatkowo przyda. Na pewno też dodatkowo właśnie odżywimy, nawilżymy swoją skórę, to również w ciąży się przydaje. No i wiele gabinetów właśnie ma taką ofertę dla przyszłych mam, gdzie te składniki aktywne są bezpieczne w ciąży i głównie właśnie polega to na relaksacji, ale również takim odżywieniu naszej skóry. Więc na pewno to jest zupełnie bezpieczne, ale też mamy bardzo fajny zabieg, na przykład oksybrazji i infuzji tlenowej. One często są ze sobą mylone, ale często są ze sobą łączone, ponieważ to są dwie różne rzeczy. Oksybrazja to jest taka trochę mikrodermabrazja,
tak naprawdę za pomocą takiego podciśnienia. Jest to zupełnie nieinwazyjny sposób takiego właśnie peelingu i oczyszczenia naszej skóry, kiedy rozproszona sól fizjologiczna oczyszcza naszą skórę. Dotleniają się dodatkowo nasze komórki skóry, ale również mamy infuzję tlenową, czyli tutaj już pod ciśnieniem działa właśnie tlen, który jest wtłaczany do naszych komórek, no i dodatkowo jeszcze mamy jakieś składniki nawilżające, więc jest to sposób zupełnie bezpieczny, a dodatkowo bardzo przyjemny zabieg, który możemy wykonać właśnie w ciąży. Ponadto mówiłam Wam, że peelingi z kwasami ja bym tutaj odradzała, z tego względu, że mogą być zbyt mocne, ale mamy taki kwas laktobionowy, który działa nawilżająco i jest bardzo łagodny i również wśród kobiet w ciąży może być stosowany i jest całkiem popularnym zabiegiem. Dodatkowo mikrodermabrazja również nie jest zakazana w ciąży, ponieważ tutaj to jest tak naprawdę peeling pod ciśnieniem. Nie mamy tutaj żadnych prądów, żadnych ultradźwięków, nic z tych rzeczy, ale no jednak mocna mikrodermabrazja może mocno podrażnić naszą skórę. Dodatkowo może nas mocno uwrażliwić również na słońce, więc jest to takie troszeczkę ryzykowne. Jeżeli chcemy już ją zrobić, to bardzo delikatnie, więc w sumie troszeczkę to może mieć moc jak peeling po prostu ziarnisty, ale mocniej nie zalecałabym jednak robienia tego zabiegu, ale ogólnie jest to zabieg bezpieczny. Ponadto takie zabiegi upiększające jak henna i regulacja można wykonywać pod warunkiem, że wcześniej wykonywałyśmy i nie mamy na to uczulenia. Ciąża nie jest na pewno momentem na eksperymenty, więc jak nigdy nie robiłyśmy henny, czy na przykład laminacji, no to takich rzeczy w ciąży akurat nie wykonujemy po prostu po raz pierwszy. Ale to też jest bezpieczne. Tak samo możemy przedłużać rzęsy pod warunkiem, że oczywiście te opary kleju, że tak powiem, nam nie przeszkadzają, no i jesteśmy w stanie po prostu wyleżeć te ileś godzin, różnie to trwa, więc tu trzeba byłoby się zastanowić, czy po prostu damy radę i czy to jest warte, no ale jeśli tak, to tutaj nie ma też przeciwwskazań. No i ponadto depilacja woskiem czy pastą cukrową, która jest nieco delikatniejsza, też możemy wykonywać. Ale trzeba tutaj zwrócić uwagę rzeczywiście, żeby to nie było zbyt intensywne. Jeżeli wosk na nas działał intensywnie i mieliśmy zaczerwienioną skórę, no to z tego bym zrezygnowała, bo jeszcze mocniejsza może być reakcja właśnie w ciąży. Natomiast nie jest to jako tako również przeciwwskazanie. Oczywiście wszelkie masaże twarzy również są jak najbardziej nawet wskazane dla naszego relaksu w tym stanie. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o kobiety w ciąży. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety karmiące, to musimy sobie rozróżnić kobiety karmiące, które dopiero zaczynają swoją przygodę z karmieniem i laktacja ich nie jest ustabilizowana, czyli to nawet nie jest pierwszy miesiąc, ale często nawet i kolejne. Różnie to bywa. I kobiety, które karmią już dłuższy czas, kiedy ich laktacja już jest w normie, kiedy znają swój organizm i wszystko już jakby jest tutaj poskładane, że tak powiem. Nie możemy stawiać znaku równości między tą grupą kobiet i tą drugą. Z tego względu, że ta sytuacja hormonalna też wygląda zupełnie inaczej tuż po porodzie, a na przykład rok czy 2 po. Dlatego też tutaj właśnie te zabiegi, co możemy, czego nie możemy, będą od tego zależne. Jeżeli chodzi o kobiety karmiące, które dopiero jakby zaczynają tą swoją przygodę z karmieniem, nie mają stabilizowanej laktacji, są w ogóle jeszcze w okresie połogu, to już w ogóle, no to żadnych zabiegów bym w tym okresie nie wykonała. Natomiast jeżeli już przejdziemy ten okres, że tak powiem, i po prostu nasza laktacja się ustabilizuje, nasze hormony też się nieco ustabilizują, to tak naprawdę powiem Wam, że większość zabiegów możemy wykonać, ale z wielką ostrożnością. Wszystkie te zabiegi, które w ciąży oczywiście mogłyśmy wykonać, to również i podczas karmienia piersią, to jest oczywiste, ale mówię też o tych dodatkowych. Na przykład kwasy owocowe. Jak najbardziej możemy wykonać taki zabieg pod warunkiem, że te stężenia nie są zbyt duże, że wcześniej wykonywałyśmy te kwasy, wiemy mniej więcej jak skóra reaguje i delikatnie zaczynamy od delikatniejszych stężeń, żeby zobaczyć jak i tym razem nasza skóra zareaguje. I mówię, warunek, że wszystko jest w porządku, laktacja jest ustabilizowana, karmimy już dłuższy czas. Więc to jest pierwszy taki zabieg z dodatkowych, które możemy wykonać. Ponadto makijaż permanentny. Tutaj też są głosy za i przeciw.
ale tylko i wyłącznie z tego względu, że rzeczywiście, jeżeli mamy jakiś bardzo duży stres z tym związany, nigdy nie miałyśmy do czynienia z makijażem permanentnym, no to ta laktacja mogłaby się zaburzyć, ale to są jakieś przypadki tak naprawdę skrajne. Dodatkowo jakby wystąpiła jakaś infekcja, jakieś powikłanie i musiałybyśmy później przyjąć leki, no to też nie jest bez szkody dla naszego karmienia. Często tą laktację należałoby wtedy przerwać. Więc pytanie, czy jesteśmy na to gotowe? Jeżeli jesteśmy na to gotowe, no to wtedy taki zabieg jest do rozważenia. Podobnie sprawa ma się do medycyny estetycznej. To tutaj tak samo są lekarze, którzy od razu powiedzą, że nie, a są lekarze tacy, którzy właśnie wytłumaczą te kwestie i zrobią taki zabieg pod tymi warunkami. Ale zawsze trzeba mieć świadomości to, że jakieś powikłanie może wystąpić, no i wtedy co, jeśli byśmy musiały przerwać te karmienie, czy jesteśmy w stanie? Więc na to trzeba sobie odpowiedzieć i pomyśleć po prostu, co dla nas będzie lepsze, co dla naszego dziecka w tym momencie, czy będzie w stanie odejść od piersi tak po prostu z dnia na dzień, więc na to musimy być w razie czego przygotowane i podjąć decyzję pod siebie samodzielnie. Nie wspomniałam jeszcze o manikurze i pedikurze w ciąży, ale również i podczas karmienia tutaj to będzie tożsame. Oczywiście możemy to wykonywać, ale pod warunkiem, że te lakiery nie mają szkodliwych substancji, między innymi takich jak toluen, czy na przykład formaldehyd. Wiem, że różnie to bywa, dlatego trzeba byłoby sprawdzić, czy te składy są bezpieczne, ponieważ z takimi składami nie jest to zalecane, aby używać takich lakierów w ciąży, jak i podczas karmienia, jak i w ogóle, szczerze mówiąc. Także to też jest do rozważenia. Przy kobietach karmiących większość zabiegów aparaturowych już jest możliwych, czyli możemy wykonywać zabiegi z prądem, z ultradźwiękami, z falami radiowymi. Tutaj nie ma przeciwwskazań, ale też pod warunkiem, że oczywiście już ta laktacja jest nasza rozwinięta, jest ustabilizowana, a my wcześniej miałyśmy takie zabiegi albo podobne zabiegi, wiemy mniej więcej jak reagujemy na tego typu zabiegi. Jeżeli chodzi o laseroterapię, to tutaj trzeba byłoby uważać ze względu na reakcje skórne, ponieważ jeżeli hormony nie są ustabilizowane, no to nasza skóra też może różnie zareagować, ale jeśli już długi czas karmimy, przecież karmimy nawet niekiedy i 2, nawet i więcej lat, no to wtedy też takie zabiegi są do rozważenia, więc nie jest powiedziane od razu, że zdecydowanie nie. Także mamy karmiące, jak widzicie, macie nieco szerszy wybór. Oczywiście musicie sobie to przemyśleć, jak właśnie sprawa ewentualnych powikłań, jeżeli mówimy o tych bardziej inwazyjnych zabiegach, ale tutaj na pewno jest szerszy wybór tych zabiegów aparaturowych, więc zdecydowanie możecie korzystać, pod warunkiem oczywiście, że macie konkretnego specjalistę, któremu ufacie, się nie boicie, nie wyzwala Was dodatkowo to jakiegoś stresu. Także przemyślcie to sobie, na pewno taka świadomość powinna Wam ułatwić podjęcie tej decyzji i wyboru. A jak sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o kosmetyki? Jak wiemy, pielęgnacja codzienna jest bardzo istotna i ogólna taka zasada w ciąży jest, aby nie eksperymentować. I jeżeli mamy jakieś sprawdzone kosmetyki, które na nas działają, jest wszystko w porządku, to ja bym tutaj za wiele nie zmieniała, no chyba, że mamy tutaj jakieś składniki niepożądane, o których za chwileczkę powiem, no to należałoby je odstawić. Natomiast tak poza tym nie eksperymentujemy. Jeżeli chodzi o karmienie piersią, tutaj jesteśmy troszeczkę bardziej łaskawi, ale również możemy skorzystać ze swoich sprawdzonych kosmetyków. Z ciekawostek, niektórzy producenci tworzą takie linie właśnie dla mam, zwłaszcza są to co prawda jakieś balsamy na przykład na rozstępy i tym podobne i jest zaznaczone, że to są składy właśnie bezpieczne dla mam. Natomiast jednak większość kosmetyków takiej informacji nie zawiera, nie jest to obowiązek, więc te składy należałoby sprawdzać samemu. No więc właśnie, czego unikać w ciąży i podczas karmienia piersią? Tu będzie akurat bardzo podobnie, o ile zabiegi były tutaj mocno się od siebie różniły, tak kosmetyki będą dosyć podobne, jeżeli chodzi o karmienie piersią i ciążę. A więc czego nie używamy?
Będąc w ciąży na pewno odstawiamy wszelkie retinoidy, czyli pochodne witaminy A, czy to jest retinol, czy retinal, czy estry, nieważne. Wszystko odstawiamy. Retinoidy działają teratogennie, więc mogą uszkadzać płód, więc też nie wiemy, jak w takich małych dawkach mogą się zachować, więc nie ryzykujemy. O retinoidach był film, także zapraszam Was serdecznie. Mówię tam nieco więcej na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o karmienie piersią, to retinoidy nie są tak naprawdę zakazane. Mówię oczywiście o tych w kosmetykach. Możemy je stosować, natomiast w bardzo taki bezpieczny, delikatny sposób. Mam na myśli, zaczynamy od niskiego stężenia i trzymamy raczej się tych niskich stężeń. Nie stosujemy też latem z tego względu, że ta skóra może być bardziej uwrażliwiona na słońce, właśnie zwłaszcza w okresie karmienia. No i oczywiście laktacja, warunek musi być ustabilizowana, więc wtedy, czemu nie, retinoidy nie są w kosmetykach wtedy zakazane. Ale wszystko z głową. Też najlepiej by było, żebyście wcześniej stosowały te retinoidy i wtedy wiecie tak naprawdę, jak Wasza skóra reaguje. Więc tutaj z dużą taką dozą ostrożności. Dalej, czego nie powinniśmy używać, zarówno w ciąży, jak i podczas karmienia i w ogóle wszyscy z nas nie powinniśmy tego używać, to m.in. formaldehyd i jego wszelkie pochodne. Często te pochodne właśnie się w różnych kosmetykach zawierają, ale głównie w jakichś lakierach, odżywkach i tym podobne, więc zwróćmy na to uwagę. Jest to substancja, która może podrażnić nasze drogi oddechowe, może nas ogólnie też alergizować i w większych dawkach również może działać toksycznie. Dlatego też nie jest to wskazany składnik tak naprawdę dla każdego z nas. Dodatkowo toluol jest to składnik, który również może się właśnie zawierać w różnych lakierach, między innymi, i jest to związek na pewno niewskazany zarówno i u ciężarnych, jak i u kobiet karmiących. Toluen to jest tak naprawdę pochodna ropy naftowej, która może też działać właśnie, może on działać podrażniająco, no i dodatkowo również są takie nieścisłości, czy przypadkiem nie może działać również uszkadzająco na płód. Dlatego tutaj zdecydowany zakaz, zwłaszcza kobietom w ciąży. Następnie mamy ftalany, czyli takie substancje, które również możemy znaleźć w jakichś lakierach między innymi. One również są niewskazane u dzieci, ale również właśnie u kobiet w ciąży i karmiących. Mamy również taki składnik, który nie jest wskazany i w ciąży, i podczas karmienia, i w ogóle lepiej go unikać, a to jest taki składnik o skrócie TA. To jest składnik, który reguluje pH kosmetyku, często w jakichś takich pianotwórczych kosmetykach, że tak powiem. I nie jest to wskazany składnik z tego względu, że on co prawda jest dopuszczony w małych dawkach w kosmetykach, ale w większych dawkach może działać właśnie kancerogennie. Dlatego też nie jest to wskazane, zwłaszcza w takich stanach, ale ogólnie, jeżeli możemy zastąpić innym składnikiem, to warto to zrobić. Następnie kobiety w ciąży, jak i kobiety karmiące powinny zrezygnować z hydrochinonu. Co prawda w kosmetykach z Unii Europejskiej hydrochinon nie jest stosowany. Udowodniono, że on działa podrażniająco na naskórek, że jest właśnie toksyczny i nie jest wskazany. On głównie jest w takich kosmetykach rozjaśniających, ale właśnie jest bardzo popularny na przykład w różnych kosmetykach z Azji, więc dlatego też o tym mówię. Arbutena to jest troszeczkę coś innego, jest ona dozwolona, ale u kobiet w ciąży czy karmiących też bym jej nie stosowała, może być zbyt mocna, też jest to taki składnik rozjaśniający. Następnie jest taki konserwant triklosan. On nie jest pożądany, jeżeli chodzi o kobiety w ciąży i karmiące, z tego względu, że może też jakieś właśnie takie reakcje alergiczne wywoływać i jakieś zaburzenia gospodarki hormonalnej, więc z tego raczej rezygnujemy. To, czego bym również nie zalecała, to jest taka substancja w tych słynnych wszystkich odżywkach do rzęs na ich porost, bimatoprost. To jest substancja, która tak naprawdę jest w lekach na jaskrę, więc okuliści tutaj biją na alarm, że nie jest to wskazane, żeby stosować tak naprawdę na zdrowym oku. Ta substancja nie powinna dostać się do zdrowego oka, może wywołać jakieś łzawienie, podrażnienie, nawet zaburzenia widzenia, więc tym bardziej u kobiet w ciąży i karmiących zdecydowanie bym tego nie poleciła.
Dodatkowo filtry przenikające. O filtrach przeciwsłonecznych mówiłam nieco więcej w moim filmie, więc Was serdecznie zachęcam. Tam również są wypisane nazwy, jakich filtrów unikać. Mam na myśli filtry przenikające, które przenikają do naszego krwiobiegu i są spekulacje, podejrzenia, że mogą wpływać na naszą gospodarkę hormonalną. Dlatego zarówno u dzieci ukarmiących, u kobiet w ciąży takich filtrów nie powinniśmy stosować i ogólnie, jeśli mamy alternatywę, a dzisiaj mamy alternatyw sporo, nie powinniśmy ich używać. Są to filtry chemiczne, ale tej starej generacji, bo mamy też filtry chemiczne nowej generacji, one są bezpieczne, tak samo jak i filtry fizyczne. Co jeszcze? Na pewno u kobiet w ciąży nie stosowałabym jakichś kosmetyków z kwasami, na pewno nie z kwasem salicylowym, ale też jakieś wyższe dawki kwasów owocowych też niekoniecznie. Jeżeli to są jakieś kilka procent i stosowałyśmy wcześniej ten kosmetyk, nic się nie dzieje, to w porządku. Mówię tu o kwasach owocowych. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety karmiące, no to też tutaj bym uważała ze względu na te stężenia. A jeżeli chodzi o kwas salicylowy, jeżeli gdzieś tam jest na końcu listy, ma małe stężenie, no to też nie jest to jakieś wielkie przeciwwskazanie. Podam Wam też teraz kilka składników, których również możecie unikać, będąc w ciąży, czy karmiąc piersią, czy ogólnie zwrócić na nie uwagę. A to jest m.in. taka substancja BHT czy BHA, nie mylić z kwasem salicylowym, bo też on ma taki skrót. To są związki z grupy fenoli i to są tak naprawdę konserwanty. W kosmetykach u dzieci jak najbardziej nie są wskazane z tego względu, że właśnie mają taki potencjał alergizujący. No i dodatkowo też są tutaj kontrowersje, czy w jakichś większych dawkach nie są kancerogenne. Więc no, sami sobie odpowiedzcie na to pytanie, jeżeli można ich uniknąć, a są tu jakieś kontrowersje, to myślę, że warto. Dodatkowo parabeny. Same parabeny są to konserwanty, które są już znane od wielu, wielu lat, są bardzo przebadane, mocno przebadane, ale też pewne kontrowersje tutaj się pojawiają, czy w jakichś większych ilościach nie wpływają przypadkiem na naszą gospodarkę hormonalną i też działają troszkę drażniąco. W związku z tym też uważałabym po prostu na ich ilość. Wspomnę jeszcze o takich składnikach jak PEG i PPG. To są takie składniki z grup glikoli, które są bardzo często dodawane tak naprawdę do kosmetyków. No i tutaj bym uważała na ich ilość, ponieważ również mogą działać drażniąco, no i też mają pewne kontrowersje w związku z tlenkiem etylenu, który jest rakotwórczy, a jest on wykorzystywany przy produkcji tak naprawdę tych PEG-ów i PPG. Także to jest to, natomiast myślę, że też tutaj jakiś umiar i taka rozsądna głowa by się przydała. Nie możemy też sobie myśleć, że jak mamy coś na przykład pod koniec listy, to już absolutnie nie możemy tego stosować. Zwłaszcza w ciąży stosujmy te kosmetyki, tak jak wspomniałam, które mamy sprawdzone, chyba że mają te te składniki bezwzględnie zakazane, jak na przykład retinoidy, czy na przykład ten triklosan, czy na przykład formaldehyd. No, tych składników zdecydowanie omijamy, te, które wspomniałam na początku, no ale przy tych na przykład parabenach, PPG, PEG-ach, no to tutaj też zdrowy rozsądek, na pewno nie w nadmiarze. No i dodatkowo też uważałabym na SLS-y, czyli te środki myjące, drażniące. One generalnie nie zawsze są dla wszystkich złe, ale rzeczywiście są to bardzo mocne środki, detergenty i raczej bym tutaj, zwłaszcza w okresie ciąży czy karmienia, kiedy tą skórę mamy taką delikatną, przesuszoną, no to bym użyła tutaj innych środków myjących, które są znacznie delikatniejsze. Dodatkowo unikajmy jakichś sztucznych barwników, zapachów w kosmetykach, one też mogą podrażniać, więc to też jest tak dodatkowo, żebyśmy na to zwracały uwagę. No dobrze, więc na ten temat ja myślę, że mam już wszystko do powiedzenia, wszystko powiedziałam to, co chciałam. Jeżeli macie dodatkowe pytania, no to oczywiście dawajcie znać. Mam nadzieję, że ten film troszeczkę rozwiał Wasze wątpliwości, że teraz będziecie wiedziały, jak będziecie udawały się do gabinetu, na co możecie liczyć. Oczywiście też jak pójdziecie do odpowiedniego specjalisty, to on również będzie wiedział, co robić. No ale też mam nadzieję, że troszeczkę rozwiałam Wasze wątpliwości, jak działają te wszystkie składniki w kosmetykach i dlaczego powinniśmy ich na przykład unikać.
Mam nadzieję, że również tutaj zostały rozgraniczone kobiety w ciąży od karmiących, bo naprawdę jak się zastanowić, ten okres ciąży 9 miesięcy plus karmienie, często długi czas, nie tylko rok, ale i więcej niektóre mamy przecież karmią, no to naprawdę przez długi czas musiałybyśmy z bardzo wielu rzeczy rezygnować, więc jest to troszeczkę dołujące, a wcale być tak nie musi. Do wszystkiego oczywiście musimy mieć tutaj takie zdrowe podejście, rozsądek, no i wszelkie wątpliwości, jeżeli macie, no to konsultujcie ze swoim lekarzem. To jest podstawa. Także trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnym filmie. No i przypominam oczywiście o subskrypcji tutaj na dole tego filmu, o łapkach w górę, jeżeli Wam się ten film podobał, no i komentowaniu. Zapraszam i do zobaczenia. Buziaki!